Jesteśmy w Niemczech, w miejscowości Schwerin. Tutaj pięknie położony zamek. Dziewczyny szaleją z fotografowaniem. Naprawdę nie ma się co dziwić. Sesja fotograficzna z każdego miejsca. Imponująco to wygląda, a to jest przecież taka niewielka miejscowość. W internecie napisali, że Schwerin się specjalnie nie ogłasza, żeby nie stać się drugą Barceloną. Tutaj oni turystów nie chcą, przynajmniej w takiej ilości. My korzystamy z okazji. Jechaliśmy tutaj 7 godzin w jedną stronę i wchodzimy do środka. A wnętrze pałacu lekko rozczarowały. Wprawdzie są tu zdobienia na sufitach, ścianach i podłogach, są eksponaty, ale do pałacowego przepychu jednak trochę daleko. Można powiedzieć, że jest tutaj zrobione bardziej po domowemu niż po pałacowemu. Ciepłe kolory, różowe czy niebieskie ściany, obite dodatkowo boazerią i ta trzeszcząca podłoga. To raczej dom niż pałac. Ciekawy pomysł z tymi podwójnymi krzesełkami, fotelami. Takie nietuzinkowe siedzenia ostatnio są montowane w parkach. Być może inspiracja została wzięta właśnie ze Schwerina. Z kolei tutaj ciekawa jest nie tylko meblościanka, ale również podłoga, na której płytki zostały ułożone tak, że mamy efekt trójwymiaru. A tu z kolei znajduje się ekskluzywna sala do palenia papierosów. Najbardziej reprezentacyjną salą jest sala tronowa z olbrzymim baldachimem i luksusowym tronem, ale niestety nie można na nim usiąść. W drodze wyjściowej oglądamy jeszcze portrety lokalnych władców i przyszedł czas na zobaczenie dziedzińca. Dookoła zamku znajdują się urocze drzewa. Tutaj przedstawiam drzewo po prostu wycięte jakby z filmu jakiegoś horroru. Małe miasteczko, ale z monumentalnymi budowlami. Tu jest zamek, budynek prezydenta landu, a wcześniej budynek muzeum i teatru. Wejście do Starówki jest to ulica z obiektami administracyjnymi. Tutaj widać, że stoją samochody służbowe. Jest też i rynek i oczywiście kościół. Trzecią część naszego zwiedzania przeznaczamy na zobaczenie pałacowych ogrodów. Obok zamku znajduje się jeszcze duży park, powiedzmy to kultury i wypoczynku, miejsce do spacerowania. Spacerujemy na olbrzymiej przestrzeni poprzecinanej kanałami wodnymi, alejkami spacerowymi, drzewami z nietypowym systemem korzeniowym. Wszystko jest zrobione z pomysłem. Zamek Schwerin jest tak piękny, że oglądamy go z każdej strony, z każdej perspektywy. Żeby tutaj dojść, no musieliśmy trochę przejść przez miasto. Żeby skorzystać z naszej ostatniej atrakcji, musiałem się zapytać przypadkowych osób, którędy dojść na pomost nad jeziorem. I tu wielkie zaskoczenie. Starsze małżeństwo, które wyglądało na to, że mieszka tutaj w niemieckim mieście Schwerin, potrafiło mówić w języku rosyjskim. Dzięki ich radom udało nam się w końcu dotrzeć na miejsce. Na koniec wracamy do naszego samochodu.
W centrum miasta są parkingi wielopoziomowe, nie powinno być problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego.